O, tu mamy jakąś CZ. W jakiej cenie taka CZ? Gadaj tam z właścicielem. Właściciel tam jest? Grzesiu! Wiesz? Znaczy, Gandzie, ile za tą Dobry. CZ-kę? Gościu. 1800. 1800. No dobra, to biorę. To Na super. umowę? Kup teraz. Fajne filmiki. Fajne filmiki. Cześć. O, dzięki, miło. Super, oglądamy. No to fajnie. Ale nie jest tak jak ten? Piątka, czy nie? Czy to jest tylko piątka taka Nie, to jest coś... dla zmyłki? Nie, to jest coś... Tych Czechów jest cała masa. Nie no, bo teraz co widzę, wiesz, jest albo Jawa, chyba że wiesz, CZ-y są mniej wartościowe niż Jawy, nie? Już mam w domu jedną CZ, a to tak przy okazji spadło. Nie, bo ja serio myślałem, że żartujesz sobie, Nie, wiesz, że poważnie. ten... No jest taki kolegi projekt niedokończony, nie dał rady, wiesz. Aha, Wiesz, to no nawet tak, bo to... rejestracja jest do niego nawet, tabliczka. Aha, Ale sprawdziłem sobie no. pochodzenie, także... Ale Nie, no to większość jest tak, że ktoś albo zmarł, albo nie dopilnował dokumentów, nie? I to tak nie... Nawet jak ktoś ukradł, to i tak często nikt nie zgłaszał. Dokładnie, tak. Bo to kiedyś była wartość taka... Nie jak Kilogramowa, teraz. No, dokładnie. Dobra, uciekam dalej, na razie. No, myślałem, że kolega żartuje. Bo takich cen się już nie spotyka tutaj na niskich. O. A tutaj jest Romet Pegas 2700. Czekaj, mam. Przyjechali. No widzę właśnie. Gadali Nie, tak to się nie ten. Stelaż Pałacki, o, za dychę można kupić. WSK. Ile cenisz tą WSK? Ale coś siódemkę właściciel mówił. Aha. Ale ty siódemkę zabrali. Przyjechali, no trzech. O, tu jakieś dziurki. Po to przyjechałem, żeby sobie popatrzeć. O, tutaj jakiś silnik wielki. W jakiej cenie taki projekt BM-ki? Który zbiornik? Jędrek! Ile za ten zbiornik? Nie, czy cały ten? A, cały? Nie, dobra. Już. Zbiornik dołożony. Panu chodzi o rano, no to... Tak. 10 000, o, dzięki. Zobaczcie, cylindry i głowice można kupić, sznówki. Zobaczcie, jakie są ceny. Panie, ile kosztował ten silnik do Sokoła? Obiecałem, że nie powiem. Dałem słowo harcerza. Zabronione. Własność państwowa. Ile taka tabliczka? 5 dych. Szkoda, że nie mam wieży. Łącznik główny. I co najwyżej. O. Dobra, czy idę, powiedz mi, ile taką WSK ładną trzeba dać? Za 6 000. Tak tanio? Dobra, 7. No właśnie, no to kurczę. Ktoś powie, że bierze i się jest ten, nie? Czekaj, jak ja tu już przejdę. O. Jest okazja. O, i tu buteleczki takie fajne, apteczne. Zobaczcie, jaka ładna WSK. Ładna WSK, dużo tabliczek. Ja sobie też tu kupiłem jakieś tabliczki jeszcze z Quebecu. Nie wiem jeszcze po co, ale zakupiłem w dobrym pieniądzu. Stanowisko nalewnicze paliw.
A to stanowisko ile kosztuje? 150. 150. Coś możemy ponegocjować. Pasowałoby jak ten. Planuję kupić dystrybutor, to by pasowało, nie? Elegancko. Oho, tu się szykuje. Ile cebuli? Dzień dobry, cześć. Słyszałem, że szuka pan części do Sokoła. Szukam, no. A zna pan takiego Zbyszka z Torunia? Dobra, ja to sobie popytam, Dobra, może ten. Trzymaj się. W jakiej cenie te silniki do Indiana? 7000. A po 7, tak? Nie, Czy nie? tamten jest Harley'a. Ten jest Harley'a? Jest 1200. A, to jest spuchlak. Dychę za niego. To jest VL, nie UL to jest. To jest VL, 31 rok. A ładne ma numery? Ten ma od spodu. Ma numer od spodu, 31 rok. Aha. Od spodu, czyli tutaj coś było już. No on jest ciężki, on nie spadł na blok. No, nie, no go. Paulowski silnik, jeszcze zawory ma oryginalne amerykańskie. Oho. Można sobie go rozkręcić w ogóle. O, ładnie. O, ładnie. O. No widzisz, nie ten, faktycznie fajny ten silnik, dyszka. Dyszka, szkoda, że ten numer. Dobry. A do WL-ki coś będziesz miał, czy nie? Tylko zębatki. Zobacz. Do WL-ki nie kupuję nic, dlatego że repliki kurwa już rozłożyły WL-kę na potęgę. Zepsuły rynek. No, jak przewiezie się zbiornik oryginalny do WL-ki, to ci powiem, że kupią za 1000 zł replikę. I ja się Nie nie będę no. z koniem kopał. Replika kosztuje 2,5 tysiąca. No teraz tak, ale 2 lata temu takie były kurwa hasła głupie. No. To jak chcecie repliki, to proszę bardzo. Na silniku specjalnie. Fajny ten silnik. Myślałem, że to do Indiana, to do starego tego. Ale tu kolega zniesmaczony, bo mówi, że przywoził części do WL-ek, ale wszyscy marudzili mu i przestał przywozić. O, tutaj też trochę WL-kowych gratów. Ale ja mam jeszcze tego tyle. Strach się bać. Teraz muszę do Sokoła coś szukać. Coś tutaj zobaczymy. Jakiś drugi ten BR23. Tutaj do BM różne części. W jakiej cenie? Do oddania 5000 euro. 5500 euro. Ale zbiornik fajny. Ale super. Kudłaty kupuj, nie przejmuj się. O! Dzień dobry, co pan tu ma? Co pan tu sprzedaje? Same skarbeczki. Same artefakty. Zobacz. Tu z kolegą rozumiesz, skrzyneczka jeszcze. zobacz. patrz. I do twojego sklepu Hells do Angels wystroju jesteś? wygląda jak się należy, no. No, Ile taką skrzynkę cenisz? tu z kierownikiem. To wrzucasz listę, tylko że No. to w Polsce to nie wiedzą jak do zwykłej skrzynki Ale wrzucić, spokojnie, a do Stanów takiej? pojedziesz, to sprzedasz podwójnie to. Tak? Z towarem, następnym razem z towarem pojadę. No ale ty też masz stanowisko, czy tak, żeś się przyjechał? Nie, no ja mam tu stanowisko operatora. A, Kamery. w ten sposób, kamery. Rozumiem. Dobra. Nie, no już nie jeździmy, wiesz, nie. Od czasu pandemii, jak wybuchło pandemonium. A to co to jest? Powiedz mi. To Enigma? No, dzień dobry panie bracie. O, dzień dobry. Cześć. Kurwa. Poddajesz Ja się? pierdolę. Że tu Cześć, Lebę kudłaty, spotkałem. kurwa. Cześć. Poddajesz się? Poddaję się, no. A 11... Wieczny? Nie. 11... Nie, poczekaj. Ale szczytakiel, nie wiem jak to przeczytać. No. Rosyjski. 11, tak, pozycyjny szczytakiel, czy szczytywacz.
generalnie Widziałeś takie coś? nie mnoży, nie ten. Było to używane w laboratoriach. Rozumiesz tu? Nie, ja nie piję już 4 lata, panie, jak Ja pierdolę. wyszedłem z objęć nałogu. Absolutny abstynent. Okej, dobra. To było, jak kiedyś była jakaś taka wódka abstynent, nie? I było, Jo. zawsze było na tym abstynenta głowa nie boli. Hasło reklamowe. Ale to poważnie 4 lata. Nic. I teraz, No, i teraz rozumiesz, kobitka w laboratorium. jest, szybka to jest gówno. No, W czekaj. laboratorium, bo to rozumiesz, patrzyła w mikroskop i miała badanie, powiedzmy, No. próbki krwi. I tutaj było, powiedzmy, każdy przycisk ma tu jakąś pozycję. I tutaj jest limfocyty na przykład, rozumiesz? Aha. Jak trafiła limfocyta, no to naciskała, ile ich trafiła. Później tam coś jeszcze. Taki komputer pisał. A. I teraz szczytaty, czyli po prostu wiedziała, że tych krwinek jest tyle, tego tyle. I jak tu było 100, rozumiesz, to wtedy brała karteczkę i pisała, że w tej próbce jest tyle tego. A, A widzisz. ty robiłeś badania ostatnim razem? Ja robię, cały czas się badam. No to możemy to porównać. No. Miałem 10 limfocytów. Aha, zapisz. Radość. Fajne to są takie rzeczy, no. Розкидаєш, там я фотка є, я йому скину, що там. Я підійду, Леш. Ну, а тобі маю так. Dzień dobry, cześć. Хорошо. Ти перемостив. Zbrodnica je. No. 1500, tak. 1500. No, dobra. A zbiornik pan ma? Zbiornika ma. Nie, z kieszeni takie. Pytaj się o te poduszki. Апарати по ile? 200. A do WL-ki coś masz? Przywiozłeś, czy nie? Nie ma. Nie ma вже. Я хочу, що ми не ділилися. Я не сказав, що я Do сказав. WL-ki. Ще тоді. Розділили, ще тоді ми тоді. Куча мотоциклів. А що ж він твій? A gondolę w jakiej cenie masz? То Анджей прийде і все. А то не моє. Aha, nie twoje. Живемо будову. Andrzej. A masz, powiedziałeś, że w dół masz wkład i ty. Jakieś ładne stanowisko. Dzień dobry. Widzę, że tu jakieś ładne stanowisko z ładnymi przedmiotami. Nie, proszę pana, nie. No, ładne przedmioty są tylko we Wrocławiu, proszę pana. Dzień dobry, witam. Jak tam było w tej Świdnicy? Nie no, w ogóle Świdnica zawsze dobra. A za tydzień mamy Jelenią Górę. Zamknięcie za tydzień, sezonu. tak? No, za tydzień jest Sobotę, Jelenia Góra. czy? No, sobota, niedziela. Sobota, niedziela. O, to muszę ten. 1200 zł. Z drugiej strony jest lekko ładniejszy. No, ale jest od tej strony, żeby czasami ktoś nie kupił, wiesz. Żeby się nie przyczepił na propagowanie. Nie, bo to jest też dzisiaj. No właśnie, trzeba uważać na różne rzeczy. To znaczy, z drugiej strony, no jest, skoro już sierp i młot jest nawet, że tak powiem, propagandą, No tak, nie? no. No to wiesz, no to pół mojego dzieciństwa, pół mojego życia jest takie. Napatrzyłeś się, no. I kiedy wrzucamy relacje? A nie wiem, cześć. Z Ameryki masz jeszcze na pewien czas Mam. nie, programu. Nie? Też nie poznałem, bo a wcześniej zacząłem oglądać program, patrzę, kurde, z Motobazaru w Łodzi, kurde. Gościu, coś mnie gadał do siebie, oglądał młode techniki, patrzę. I potem tak samo na Poznaniu, nie, też, potem widzę siebie ze szwagiem. O widzisz, no, to czyli się przecinają się ścieżki kolekcjonerów No, i ten, nie? no, spotykamy się w tylu różnych miejscach, że... No, dokładnie, jak ktoś lubi takie te. O, fajna z tego, fajna tablica ze Stanów. No właśnie nie, bo to jest New Jersey, nie? A, New Jersey. No więc właśnie, ja też, słuchaj, kupując mówiłem sobie New York, nie? No. A to byłby a to jest New Jersey. No. Tylko teraz pytanie, czy New Jersey... A New Jersey to ale też gdzie jest stan. Też są chyba jest. stany, Tak, nie? tak, Bo tak. wyspa jest New Jersey, jest koło Wielkiej Brytanii, nie? No, ale nie, to jest na pewno ze Stanów, bo ja też mam ten New Jersey. To jest zaraz ten Już powoli- 48 rok, 40, ładna. to już jest, wiesz, No. starszy ode mnie, nie? I ile ją cenisz? 150 zł.
150 zł, no to dobra cena. No to wiesz, no ja chcę ją sprzedać, a nie. To co nie chcę sprzedać, to mam galerii na ścianach, nie? No muszę ci kiedyś właśnie odwiedzić. No. W ogóle tu polecam kanał, jak to jest 1001 drobiazgów chyba, Tak nie? jest, dokładnie 1001 antyków, tak się A, nazywa. 1001 antyków, no bardzo fajny kanał, kiedyś tam jakoś przypadkowo trafiłem, ale lubię tam zaglądać. Ponad 600 filmów. No, jest, także jest na długie zimowe wieczory. Kiedyś to mówiłem, że 3 dni można by bez przerwy oglądać, a już teraz straciłem rachunek. Teraz trochę niektóre dłużej. filmy mają 5-6 minut, ale mam też takie 15-20 minut też. No tak, i fajnie, bo na różne tematy i od razu jakiś temat, nie? I przedstawione od razu z kolekcji przykładami. To mi się bardzo spodobało, taki model tych filmików. Powiem też fajnym, rekordowo mam taki o kuszy starej. No, mam 65 000 wejść, nie? I jakiś tam parę lat temu jakiś Japończyk do mnie napisał, bo on chce o kuszy ze mną rozmawiać. Aha. On zbiera kusze, nie? Aha, o Także widzisz, mówię, no. także ten internet jest naprawdę ogromnym oknem na świat. Tak, Ja to jestem- nigdy nie wiadomo kto tam ogląda, nie? To się czai. A ty powiedz mi, ty to masz bo tam masz fajnie właśnie to całe, to jest galeria jakaś, ja mam to jest tak, sklep, na czy? parterze mam antykwariat, który jest normalny Aha, antykwariat. Po skrótkach aha. wchodzisz do góry, jest galeria i tam już jest święte, tam już nic nie dokupisz. Tam już jest A i tam mam urządzony tak jak w starym sklepie, czyli mam sklep na przykład kolonialny, mam trochę apteki, Ale super. mam wiesz, no ale właśnie kolonialnego sklepu mam najwięcej. To Tak mnie lubię, kręci właściwie tam najbardziej. piwa, papierosy, kawa, herbata, reklamy, nie? Tak lubię, jest to... No. Ja powiem ci, że gdzieś z dzieciństwa kiedyś czytałem jakąś książkę właśnie, że tam ktoś pracował w jakimś sklepie takim starym, nie? No nie, no to to lalka jakoś- pruska, zawsze mówią, że jedna pani do mnie Może mówi, to że lalka była, jak u nie starego byłem dobry. Rzeckiego, stary Rzecki, subiekt, pamiętnik subiekta, nie? No to Rzecki, no to właśnie, lalka, patrz, to widzisz, że ja nie jestem dobry, nie byłem dobry nigdy z polskiego, no, i ale... nawet taka ale... pani... taka A jedna, ja teściowa polonistka, taka jedna pani do mnie mówi, że on jak do mnie wejdzie, to się czuje jak w lalce pruskiej. No. I można się u mnie cofnąć w czasie? No to jest super, dlatego muszę tam przyjechać, bo ja mam gdzieś właśnie, wiesz, gdzieś tam w głowie to mam nie te... jest daleko, to nie jest daleko. No, nie jest daleko właśnie, ale to z czasem, No. ale jakoś się myślę umówimy i Nie ma i problemu. będzie... Tak najlepiej, że się tak umówimy, że będę mógł tylko tobie poświęcić czas. Nie? Wtedy mogę nawet w formie oprowadzenia, bo u mnie przychodzą wycieczki, nie? Ja mam na przykład taki specjalny stary garnitur i kapelusz, laseczkę i się przebieram tak jak mój dziadek wyglądał w 30 roku, nie? No. I także można się o te 100 lat... Bo ty masz właśnie taka jest rodzina z tak, tradycjami, bo nie? jeden mój dziadek miał sklep żelazny, a drugi mój dziadek miał aptekę. Także jestem osadzony kupiecko na terenie O, Leszna. super. No to jest dobra. Moi rodzice obydwoje są z Leszna. Ja się urodziłem w Poznaniu, bo oni zamieszkali w Poznaniu i mając 20 lat wróciłem z powrotem do Leszna. No, także już teraz No to 40 parę lat mieszkam w tym Lesznie. I wszystko, co mam ponad 2 pełne syreny, to jest to, co zgromadziłem. Bo jak się przeprowadziłem do Leszna, to jedną syrenę miałem książek, a drugą syrenę miałem lumpów, nie? No, bo 2 razy okręciłem samochodem, nie? I to wszystko, co mam ponad, jak sobie pomyślę, jaki człowiek obrót, zobacz, ile tu jest towaru. No tak. To się Jest tak 15 zbiera, kartonów nie? od balanów i parę skrzyń, nie? No. To się tak zbiera właśnie. Ja też tak na posesji. A reszta jest na posesji. jak coś mi się spodoba, to też właśnie kupuję, ale mi się spodobały te twoje kolekcje, że tam właśnie na tych filmach jak opowiadasz, że na Nie, przykład, no nie, to jest jest tam, pamiętam, konkretny kupiłeś temat. jedną tablicę i tam opowiada się o wnuku, Tak, nie? Że no. tutaj jest nazwisko, coś tam tak, i to jest bardzo Teraz fajne. mam na przykład taką tablicę po takim panu Bednarczyku, który miał zakład ślusarski, naprawiał maszyny rolnicze i tak dalej. No i ja tą tablicę mam już ze 20 lat. I teraz kontaktowali się ze mną ludzie, którzy robili zjazd rodziny Bednarczyków. I ja pojechałem, pokazałem tam ten film, pokazałem tą tablicę tego, to wiesz, ci ludzie tak wiesz, mogli dotknąć. Tego dziadka już dawno nie ma na świecie, on zmarł w 80 roku, nie? A oni mogli jakby wrócić do tego. Także no, mi było Super, miło, super, że mogłem tego. Tam było prawie 200 osób, nie? No. I wiesz, to jest ich rodzina, a ja mogłem coś o tej rodzinie powiedzieć, nie? No. Fajnie, no bo No tak i często takie stare przedmioty gdzieś giną czy coś, nie? A dobrze, że to Nie, właśnie... słuchaj, czasami przedmiot jest banalny,
ale ta historia do tego przedmiotu jest super. No tak. Nie? No bo załóżmy, to jest tam ćwiczebny granat, nie? Mhm. No ale to jak ci ktoś będzie opowiadał, że tym zabił parę tysięcy nutrów, bo znałem gościa, który w ten sposób ogłuszał nutry i później je tam obdzierał i tak dalej. No to zobacz jaka jest. Ja nie mówię, że ten, nie? Ale wiesz, no. No tak, To jest no historia. tak, no Albo tak. szafa, która przyjechała. I z tyłu ma te etykiety. Tak, na przykład, mam taką szafę, gdzie na przykład są z tyłu, wiesz, etykietki, bo tam mi się koleją przewoziło rzeczy, nie? No więc jak tak ona była nadana, no to ona ma naklejony taki cetel, nie? I tam szafa na przykład z Wrocławia przyjechała do Krotoszyna i później z tego Krotoszyna trafiła do Leszna. To jest historia, nie? No, Jednej to szafy. tak na walizce, na walizkach też chyba były no te, tak, nie? są naklejki na walizkach. No, ale na nie? szafach to nie słyszałem. No że- nie, no bo to szafę była przewożona, nie? Jako mebel, nie? A No zegary tak. do naprawy? A zegary na przykład z tyłu mają też napisane, zegarmistrz pisze, że tam wziął, albo ile mam taki zegar, gdzie pisze, daje 3 lata gwarancji na chód, nie? No, że będzie chodził 3 lata, nie? No super, no i to wiem kto napisał, bo to napisał Marian Stajecki, leszczyński zegarmistrz. Nie? Aha. Także Super, no takie historie są niesamowite. I też coś z motocyklistami, nie? Tam miałeś jakieś chyba pamiątki po jakimś To motocykliście znaczy czy mam duże, żużlowcu, bo nie? leszczyński klub motocyklowy był, LKM stary, nie? Teraz jest Unia, nie? Teraz Tak, Unia tak, Leszna, tak, nie? Ale tak. kiedyś to był LKM, nie? I z tego mam. Mam i plakietki, proporczyki, mam właśnie tutaj część towaru mam po takim starszym panu, który się nazywał Bolesław Dobrowolski. I on na przykład w 1947 roku był mistrzem Polski w klasie 175 cm na motocyklu. Mam jego szarfę tego mistrza Polski, nie? No i tu jest towar pana Dobrowolskiego. Czy ten pan Dobrowolski za pośrednictwem tego towaru jest tu na jest tutaj na Motoweteran Bazarze. Ale historia, no. Ale historia, super. A do Sokoła 1000 nie masz czasami tak nic, wiesz, nie? to tam, jakbym miał, to może bym nawet nie wiedział, że to jest do Sokoła. No nie? właśnie, bo to tak czasami tak jest, że... Ja nawet nie wiedziałem, że są takie paluszki małe właśnie tego Boscha, bo były duża lampa z przodu, a z tyłu paluszek mały. I tam do której do 36 były Boscha, później dopiero były tego Marciniaka, nie? To są takie, nie? O, to jest na przykład, co to jest? Co to jest, nie? No. A to jest oświetlenie tablicy rozdzielczej w starym samochodzie. To było tu przymocowane do tablicy rozdzielczej i to oświetlało tablicę, nie? No to są unikatowe rzeczy, nie? No tak, super. Fajne, te wszystkie lampki małe, no to są takie czasami drobiazgi, które cieszą, że właśnie taki, coś... jest fajny, bo to jest, wiesz, fajny licznik, bo to jest, wiesz, amerykański, ale on jest na Europę, bo jest w kilometrach. Nie jest w milach, tylko jest w kilometrach, nie? No. To znowu są wojskowe angielskie obrysy. Jak się coś przewoziło na lawecie i wszystko co wystawało poza lawetę, to zakładali takie dodatkowe lampki zabezpieczające. Nie? I Rolls Royce, te Tak, świece Rolls świece, no. Royce. No to są te reklamowe nakrętki od piast, od kół, nie? To są firmy, które robiły i bryczki, ale też firmy, które robiły samochody, bo na przykład ta firma już robiła elektryczne samochody przed wojną, nie? Takie do jeżdżenia po mieście, nie? Berlin. Elektryczne. O, widzisz. No, fajnie to wygląda, fajnie to teraz. I zegarków dużo. Dobra, ja uciekam, bo lecę dalej. Tak, plac jest duży. Plac jest duży. Także ja gdzieś tutaj wrzucę też wam, gdzieś tutaj informacje z kanałem tutaj kolegi i zapraszam na jego filmy. Myślę, że wam się spodobają, bo mnie wciągnęły. Witam serdecznie, przenieśliśmy się już tutaj do mnie, do sklepu, garażu, do mojej stodółki. Fajny, kolejny odcinek, fajna rozmowa. Tutaj ten kolega Janusz z Leszna, no mega, bardzo pozytywny, potrafi opowiadać i no myślę, że zaglądniecie tam na kanał, to zostaniecie. Aż dziwne, że ma tak mało subskrypcji, ale może się właśnie po dzisiejszym odcinku troszeczkę pójdą w górę te suby i jakieś tam komentarze, także napiszcie, że jesteście ode mnie. A ja wam powiem, że wybiorę się tam do niego, będzie na pewno cały odcinek właśnie z takim oprowadzaniem. Dzisiaj to był drugi odcinek jakby z Łodzi, czeka jeszcze chyba z 6 różnych odcinków będzie, z różnymi rozmowami, wywiadami. O, jest Janek. Z wywiadami to raczej nie, ale takie rozmowy właśnie
bazarowe to jest coś, co widzę, że teraz ten kanał wchodzi na taką nie tylko już ceny motocykli, ale też różne rozmowy, bo mnie zaczepiacie, zagadujecie i to jest bardzo fajne, bardzo pozytywne. Cieszy mnie to, że taki jest odbiór pozytywny, że te filmy jakoś cieszą się zainteresowaniem. Powiem wam tak, rozwiązanie konkursu, ale to może na koniec, bo ktoś w ostatnim odcinku właśnie z Łodzi była do wygrania taka książka, album Przedwojenne samochody i motocykle w najpiękniejszych fotografiach Tomasza Szczerbickiego. Ta książka jest u mnie w sklepie na stronie motozloty.com, tam około niecałe chyba 50 zł kosztuje. Świetne rzeczy tutaj są. Ja wczoraj nie było filmu i muszę się wam wytłumaczyć, bo miałem dodać jakiś tam post, ale nie dodałem. Wczoraj wstałem 3:50, 4 chyba 30 wyjechałem w trasę oglądać pewien motocykl. Dostałem informację, tam namiar na Sokoła 1000, dostałem zdjęcia i pojechałem go zobaczyć. 17 chyba godzin, boże już nie pamiętam, ale jakoś tak, łącznie chyba 17 godzin za kółkiem. Już powiem wam, że na początku pokazywało mi 6 godzin w jedną stronę, miało być 12, ale później jakieś były korki, nie korki, zwężki, plus odwiedziłem jeszcze kilka osób z Makipy po drodze, więc gdzieś tam zjeżdżałem na bok i trochę tego czasu zeszło, także wyjechałem po tej 4, a wróciłem około 2 w nocy, także prawie 24 godziny w aucie. Motocykl niestety okazał się faktycznie, jak czasami piszecie w komentarzach, że to złom, to tu faktycznie jest dramat i żeby ten motocykl doprowadzić do stanu używalności, to kilkaset chyba tysięcy jeszcze trzeba wsadzić i będzie to praktycznie, większość z tej blacharki i innych rzeczy po prostu trzeba by zastąpić nowymi rzeczami, więc na tą chwilę się wyleczyłem jakby z oryginałów, przynajmniej w oryginału w takim stanie, bo to musiało gdzieś w shopie jakieś gdzieś tam stać na glebie i po prostu cała rama była zżarta i ta rama niestety nie naprawiona jakoś tak słabo. Tutaj wam na przykład pokażę jak było, jak ta rurka, która powinna wejść tam do tej odkówki czy odlewu, to ona po prostu jakoś obok w ogóle i jakieś popękania tam ram, kosz cały przegnity, i żałuję, że po prostu moja wina, że nie dopytałem, nie doprosiłem o jakieś szczegółowe zdjęcia, bo może bym tych 1000, chyba nie wiem, 400 km zrobiłem łącznie, to bym zaoszczędził to i zaoszczędziłbym czasu, bo już wczoraj 20 minut miałem do domu, ale musiałem po prostu zjechać i się przespać pół godziny, bo bym jakiś mógł wypadek spowodować po prostu, bo już było takie zmęczenie materiału i w tamtą stronę jeszcze jechałem na takiej adrenalinie, nie? Soku, będzie zaraz jakiś taki mega film, że kupuję tego Sokoła. I tam coś nakręciłem. Wrzucę może tam nie wiem jeszcze, czy będzie to, czy to będzie opublikowane, czy nie. Ale w każdym bądź razie taka była adrenalina, ale jak już wszedłem i zobaczyłem, że nie wiem, wózek, gondola nie ma w ogóle dna, a nie było tego na zdjęciach, bo było z boku zdjęcie, gdzie tam faktycznie fajnie, na zdjęciu to fajnie wyglądało, ale na żywo to był dramat, to naprawdę jako taki eksponat muzealny w takim stanie, to super, ale nie mam takich pieniędzy, żeby wsadzić to sobie i żeby to gdzieś tam stało jako pokazanie, jak były motocykle traktowane na wschodzie i naprawiane i dospawywane i po prostu silnik w bardzo ładnym stanie był, ale silnik, przód w zasadzie i błotniki to było fajne, ale zbiornik dramat, łatany, jakiś tam nie wiem, czy to jakaś poksylina, czy nie poksylina, brakowało takich ważnych też elementów drogich, ich nie było. Właścicielowi sprezentowałem tą książkę, bo miły gość i mówię na wstępie, czy kupię, czy nie kupię, ale mam dla ciebie taką książeczkę, więc dałem mu tą książeczkę. Ale niestety musiałem się obejść smakiem, a powiem wam, jechałem taki napalony, zabrałem do przyczepki tam pełno jakichś pościeli, prześcieradeł to nie, ale
koce, gąbki takie, żeby to zabezpieczyć na trasę i byłem przekonany, że po prostu go zabiorę. Już wysłałem nawet dane do umowy. No a niestety chyba z 3 godziny tam siedziałem, jeszcze wysłałem zdjęcia tam znajomym sokolarzom i dobrze, że mi odradzili, bo znowu wracając to czułem taką ulgę, że nie wtopiłem. Chcesz się napić, kochanie? Już zaraz się napijemy. Także tak to wygląda, a ja już wam mówię, już robimy to rozwiązanie konkursu, bo to ostatni był film bazarowy i tam trzeba było napisać jakieś wspomnienie, coś tam napisać o swoich wspomnieniach właśnie z targów, z bazarów. I tutaj kolega, gdzie to jest? Kuba Barwa chyba. To jest jakaś nowa osoba tutaj u nas na kanale. O, ja sobie zrobię od razu print screena. I tak, Kuba pisze: mam takie ciekawe wspomnienia związane może nie z motobazarem w Łodzi, ale ze strefą militarną w Podrzeczu pod Gostyniem. Było to chyba w 2012 roku, miałem wtedy 13 lat. Chodziliśmy z tatą po stoiskach, oglądaliśmy wszystko i zauważyliśmy pięknego Harley'a WLA stojącego pod drzewem. Zbliżyliśmy się do niego i szukaliśmy wzrokiem właściciela. Na szczęście znalazł się. Miałem wtedy możliwość pierwszy raz usiąść na Harley'u i od razu się zakochałem i tak jest do dzisiaj. WLA zawsze będzie dla mnie najbardziej sentymentalnym modelem motocykla. Od niego zaczęła się moja pasja. Jako ciekawostkę, po krótkiej rozmowie z właścicielem okazało się, że WLK jest na sprzedaż. Ceny nie zapomnę nigdy. Wtedy chciał za nią 35 000. Niesamowite jest, jak to te ceny się zmieniły. Pozdrawiam. No, te ceny się zmieniają i no to stare motocykle, to zawsze powtarzam, jest najlepsza lokata kapitału. I no, może nieruchomości jest lepszą lokatą kapitału, ale nieruchomości tak nie cieszą, nie można się popatrzeć, nie można się przejechać, nie można pogłaskać, nie można się przytulić, powąchać, a ze starą motoryzacją już jest tak, że możemy dotknąć tego namacalnie i to nas cieszy i nie żałować, że właśnie się całe życie tylko pracowało i nic z tego nie było, nie? Tylko właśnie coś się poużywało. Czekajcie, zaraz wam jeszcze tu pokażę. Mama? O, Stasiu tu w ogóle wysłał. Pierwszy raz coś takiego widzę u mnie. Super podziękowania. $2. Staszek, dzięki ci wielkie. Ktoś tutaj w ogóle napisał, że wczoraj w piwnicy u dziadka spod kocy i kołder ukazał mi się motor Sokół 1000 z koszem i dokumentami. Z chęcią bym się dowiedział, za ile bym mógł go sprzedać. O? To chyba kolega sobie tutaj zrobił żarcika, bo tutaj czasami jest takich dużo widzów, żartownisiów, którzy sobie lubią pożartować. Trzymaj, kochanie. Ale może akuratnie gdzieś tam, taką słyszałem teraz opowieść, że ktoś tam, jakaś pani po mężu czy po dziadku znalazła w garażu właśnie Sokoła 1000, solówkę co prawda i sprzedała. No ale to się rzadko, może ktoś się taki zdarzy, chętnie bym taki motocykl kupił. I jeszcze odłożymy tą wodę. Janek, już się napiłeś, tak? Bo ja tu jeszcze miałem jeden komentarz, który chciałem wyróżnić. Ale tutaj ciężko, no tyle jest tego, powiem wam, że tyle piszecie tutaj rzeczy, że zaraz tutaj. O, wędkarstwo, tutaj taki profil. Miłe wspomnienia z bazaru mam takie, że starsza pani sprzedawała cały warsztat, chyba po mężu, i bardzo podobał mi się podnośnik, który miała na stoisku, ale cena była zaporowa jak dla mnie. Wracałem kilka razy na to stoisko, nie zamieniając ani słowa ze starszą panią. Za którymś razem starsza pani zapytała: podoba ci się, co? Odpowiedziałem, że no pewnie. W sumie to takie moje małe marzenie mieć taki podnośnik. Uśmiechnęła się i powiedziała: daj 5 i weź go sobie. Szczęka opadła mi na podłogę i czułem się, jakbym wygrał w totka. Finalnie stałem się posiadaczem podnośnika, który mam do dziś. No piękna historia. Fajnie, że dzielicie się z takimi wspomnieniami. No i może dzisiaj znowu, jak coś macie jako jakieś wspomnienie, może jakiś motocykl, coś tam opiszcie, coś fajnego napiszcie, tak żeby można było później jeszcze też poczytać, może coś wam się tam przypomni. I jeszcze jedna taka książeczka będzie
dla Was do wygrania, na którym, nie wiem jeszcze na którym odcinku będą wyniki, na którymś vlogu o tym opowiem. Zobaczymy jak jutro, bo już jutro film chyba będzie ze Stanów. Jutro jedziemy do Warszawy i lecimy do Macedonii, więc zobaczę jak będzie z filmami, jaki tam przesył, czy ten internet się uda. Mam nadzieję, że jakiś tam Wi-Fi będzie i będzie można wrzucać też jakieś filmiki, żebyśmy byli w stałym kontakcie. I jeszcze jedna rzecz, bo to już chyba wieczorem, podejrzewam, że wieczorem będzie święto tutaj kanału, bo zaraz sprawdzę dokładną ilość. 24 989 teraz jest subskrypcji, więc pewnie jak już będzie premiera dzisiaj o tej 20:30, to już będzie 25 000 subskrypcji, to już jest 1/4 drogi do tych 100 000 moich wymarzonych, do tej srebrnego przycisku YouTube'a. Także wielka dziękuwa za to, naprawdę jesteście wspaniali, że klikacie tę subskrypcję tutaj, że się zalogowaliście, że tylko nie oglądacie sobie gdzieś tam z komórki czy z telewizora, nie logując się, ale że zostawiacie te subskrypcje, że zostawiacie łapy, że właśnie piszecie komentarze. To jest dla mnie bardzo motywujące, mobilizujące do dalszej pracy, do dalszego rozwoju tego kanału. Bo pamiętam jak rok temu, właśnie jakoś tak listopad, grudzień zaczynałem, wystartował ten pierwszy film i zaczynałem tam jakieś robić, zrobiłem sobie takie wyzwanie 30 chyba w dni, 30 filmów i tak jakoś się przemogłem do nagrywania takich vlogów codziennych. No i jakoś to poszło i teraz się tak przyzwyczaiłem, że już sobie tego nie wyobrażam inaczej. O, a ja tutaj sobie siedzę przy tym silniku. Miałem go zawieźć jutro chyba, żeby tam go rozłożyć, ale tak stwierdziłem dzisiaj, że chyba sam go porozkręcam. Albo może wezmę teścia tu któregoś razu i go sobie rozkręcimy, przepatrzymy, tak żeby tutaj w domu u siebie był, a nie gdzieś tam u obcych, że tak powiem. A jakby też jest nauczka z tego wczorajszego wyjazdu, że muszę na spokojnie, że nie właśnie szybko, tylko na spokojnie pooglądać te części, pozastanawiać się, bo też tam ktoś do mnie wysyła, że ma jakąś część, że ma ramę, no ale jakieś niewyraźne jedno zdjęcie, więcej nie pokażę. Nie, bo tak jedna z tą ramą, że tam nie ten, albo zamawiam, albo nie, a druga osoba znowu, tam jakiś producent wysłał mi wózek, ale no to i ma ramę też, bo wszystko razem sprzedaje, no to mówię, to poproszę jakieś zdjęcia ramy, przodu, nie, bo on wszystko razem sprzedaje, no ja mówię, rozumiem, że razem, no ale no jeżeli ja mam wydać jakieś pieniądze, no to chyba dobrze, żebym zobaczył zdjęcia, jak to wygląda, bo tutaj nawet po tej naprawie tej ramy, którą tutaj widzieliście, to zdjęcie, no to czasami można się załamać i wydać kupę kasy na jakiś faktyczny złom i nie być później zadowolonym, a ja tutaj chcę tego sokoła naprawdę takiego zrobić cukierka fajnego i żeby to, nie wiem, na rynek gdzieś tam sobie pojechać, czy w ogóle go tutaj patrzeć i jakieś filmy fajne z tym sokołem robić, że coś zobaczymy. Na spokojnie w takim razie trzeba dać czas czasowi, a ja już bym chciał już, a to trzeba niestety, czasami trzeba ochłonąć i ten wczorajszy dzień to taka moja refleksja, że jednak na spokojnie, nie na już, nie na chybcika, tylko o. Za dzieciakami się stęskniłem i Janek też się za mną stęsknił, tak? Janio? Chyba tak, chyba się stęsknił za tatą. Mu dzisiaj się cały dzień tula. Także słuchajcie, jeszcze raz dziękuję Wam, że tutaj jesteście. Pozdrawiam serdecznie wszystkie osoby, które teraz oglądają na Top Czacie, na żywo, na premierze. Pozdrawiam też tych, którzy będą później oglądać. Też coś napiszcie, bo tak zauważyłem, że też jest tak, że jakby po premierze jest bardzo dużo komentarzy, a później, mimo że ta oglądalność leci, bo tam ten odcinek z zakupu Sokoła, czy jakieś inne odcinki, ale później już nie komentujecie, a miło się zawsze czyta, że coś tam, ktoś tam ogląda, że się podoba, albo może, że się nie podoba, żeby coś pozmieniać. Takie uwagi też są mile widziane. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć! Na koniec, słuchajcie, pozwolę sobie na reklamę mojego przecudnego, przeuroczego sklepiku motozloty.com. Jeżeli szukasz pomysłu na prezent, na podarek dla siebie, dla bliskiego, dla faceta, dla męża, dla chłopaka, dla dziadka, wujka, babci, stryjka, to idealnie trafiłeś.
Wejdź na stronę motozloty.com i tam znajdziesz miliony pomysłów na prezenty, naszywki, wpinki, szyldy, blachy, no mamy tam tego całą masę. W opisie masz kod rabatowy, od 100 zł wysyłka bezpłatna. Miło mi będzie, jak trafisz do mnie, hej!